Witam na kanale CPS, Centrum Przygotowania Sportowego. Nazywam się Igor Dzierżanowski i w tym odcinku z serii Kompendium Dźwigacza przedstawię koszulkę Vice Grip Extreme. Vice Grip to angielska firma, która ma w swojej ofercie koszulki treningowe z elementami antypoślizgowymi. Model Extreme posiada silikon z tyłu w górnej części pleców, tak jak większość tego typu koszulek, a dodatkowo także z przodu w okolicy obojczyków. Dzięki czemu koszulka ma nam pomagać nie tylko w ćwiczeniach, gdzie leżymy na plecach czy trzymamy sztangę z tyłu, ale także w ćwiczeniach, gdzie trzymamy sztangę z przodu. W kwestiach technicznych koszulka jest w 100% wykonana z delikatnie rozciągliwego poliestru, posiada płaskie, mocne szwy i jest taliowana, czyli ma sportowy krój dopasowany do sylwetki. W większości filmów pokazujących tego typu koszulki możemy zobaczyć test, gdzie ktoś kładzie koszulkę na ławce, przygniata ją na przykład talerzem obciążeniowym i sprawdza, jak ciężko będzie tą koszulkę przeciągnąć, porównując do koszulki, która nie zawiera elementów silikonowych. Ale nie trzeba takiego testu przeprowadzać, żeby się domyślić, że elementy silikonowe znacząco zwiększają tarcie, a wręcz będą się przyklejały do ławki. Wykonanie takiego testu moim zdaniem nie ma też sensu, dlatego że nie odzwierciedla on w żaden sposób warunków, które mamy podczas wyciskania na ławce czy trzymania sztangi na plecach. W jaki sposób w takim razie zweryfikować, czy koszulka grip czy non-slip jest dobra? Po pierwsze, warto jest zwrócić uwagę na materiał, z jakiego wykonana jest koszulka. Jeżeli jest on cienki, delikatny i bardzo rozciągliwy, to jest duża szansa, że cała koszulka będzie pracowała i przesuwała się względem ciała, przez co nie będzie spełniała swojej roli. Koszulka Vice Grip Extreme ma stosunkowo gruby materiał, wygląda porządnie, jest lekko rozciągliwy i jeżeli będzie przylegała do ciała, to moim zdaniem dobrze będzie spełniała swoją rolę. Po drugie, koszulka powinna być wygodna i dobrze dopasowana. Te elementy również spowodują, że koszulka nie będzie przesuwała się względem ciała. Mogą być także koszulki, które zawierają elementy silikonowe od wewnątrz, ale nie będzie to zbyt komfortowe, jeżeli będziemy chcieli w takiej koszulce wykonać cały trening. Moja koszulka to rozmiar XL i jest troszeczkę za duża. Moim zdaniem LK byłaby lepiej dopasowana, ale dzięki temu, że Vice Grip Extreme jest taliowana, jest dobrze skrojona, to nawet mimo tego, że jest lekko luźna, całkiem nieźle spełnia swoją rolę. Nie posiada elementów silikonowych od wewnątrz, więc komfortowo mogę w niej zrobić cały trening. Testowałem już tą koszulkę, robiłem w niej trening, raz prałem ją w pralce i przynajmniej po pierwszym praniu jest z nią wszystko ok, wygląda jak nowa. I teraz zrobię ponowne testy, które będą już nagrane z moim komentarzem. Wykonam kilka ćwiczeń, w których potencjalnie ta koszulka może nam pomagać. No i zrobię też taką próbę kontrolną, czyli wykonam jedną serię w klasycznej, zwykłej koszulce technicznej bez elementów silikonowych, a następnie serię w koszulce Vice Grip Extreme. High Bar Back Squat, czyli przysiad, gdzie gryf leży wysoko na części zstępującej mięśnia czworobocznego, zaraz poniżej szyi i jeżeli ktoś trzyma w miarę pionowo tułów przez cały ruch, to raczej nie będzie potrzebował elementów antypoślizgowych, ponieważ sztanga leży stabilnie i komfortowo. Low Bar Back Squat. W tym przypadku sytuacja troszeczkę się zmienia, ponieważ biodro jest bardziej cofnięte, tułów jest pochylony i możemy mieć wrażenie, że sztanga chce się stoczyć lub ześlizgnąć z pleców, przez co trzeba ją podtrzymywać rękoma. W koszulce Vice Grip Extreme utrzymanie sztangi w miejscu jest łatwiejsze, wymaga od nas mniej energii i trochę mniejszego zaangażowania rąk. Good morning! W tym ćwiczeniu jest podobna sytuacja jak w Low Bar Back Squat, tylko jeszcze mocniej pochylamy tułów. W tym przypadku koszulka z antypoślizgiem również może nam pomóc w utrzymaniu sztangi w jednym miejscu. Bench press, wyciskanie na ławce poziomej, to jedno z najpopularniejszych ćwiczeń, do którego koszulki z antypoślizgiem są używane. Klasyczna koszulka, jeżeli jest śliska, to dość łatwo przesuwa się po ławce, która zazwyczaj jest pokryta stosunkowo śliską ekoskórą. Jeżeli chcemy wykonać mostek i aktywnie korzystać z pracy nóg, transferując siłę na odepchnięcie się od sztangi, to koszulka Vice Grip ułatwia nam stabilizację pozycji i utrzymanie barków oraz łopatek w jednym miejscu na ławce. Jeżeli ciało jest suche, to koszulka może się lekko przesunąć względem skóry, blokując się kołnierzykiem na szyi, ale nie czułem w związku z tym żadnego dyskomfortu. Front squat, czyli przysiady ze sztangą z przodu. Jeżeli trzymamy prawidłową pozycję, ciało jest utrzymywane praktycznie w pionie, a łokcie mniej więcej na wysokości barków, to antypoślizg nie będzie konieczny, ponieważ sztanga jest ustabilizowana.
Chyba że na przykład przy dużym ciężarze lekko stracimy równowagę i przechylimy się do przodu, to wtedy koszulka może nam trochę pomóc uratować to powtórzenie. Clean and jerk, czyli podrzut. Teoretycznie mamy tu podobną sytuację jak przy przysiadach ze sztangą z przodu, ale moim zdaniem do tego ćwiczenia koszulka z antypoślizgiem za bardzo się nie sprawdzi, ponieważ jest to ruch dynamiczny, lepiej mieć pełną swobodę, a do tego czasem trzeba trochę poprawić sztangę, która leży na barkach, a wtedy silikonowe elementy będą to utrudniać. Ostatnie ćwiczenie w moich testach to glute bridge. Wykonuję je na stosunkowo śliskiej drewnianej podłodze. Oczywiście możemy to odnieść także do ćwiczenia o nazwie hip thrust. W obu tych wariantach działanie koszulki jest podobne do tego, co było przy wyciskaniu na ławce poziomej. I tu również koszulka Vice Grip pozytywnie się sprawdza, zapobiegając przesuwaniu się do tyłu. Dzięki czemu nie tracimy pozycji, czyli gdy ustawimy sobie konkretnie stopy względem bioder, to nie musimy się poprawiać w czasie serii. Podsumowując, moim zdaniem Vice Grip Extreme jest dobrą koszulką typu grip czy non-slip, czyli antypoślizgową, która może być pomocna przy niektórych ćwiczeniach siłowych. Przede wszystkim podczas wyciskania na ławce poziomej i podczas przysiadu ze sztangą z tyłu w pozycji low bar. Do tego moim zdaniem jest wygodna, porządnie wykonana i dobrze wygląda. To wszystko w tym odcinku. Jeżeli się podobało, to standardowo łapka w górę i nie zapomnij o subskrypcji z dzwoneczkiem. Biceps, piona!